Henryk Woliński to był, przed wojną był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zajmował się mniejszościami narodowymi, a w czasie wojny został dyrektorem Departamentu Mniejszości Narodowych i miał pod swoją opieką Żydów. Znaczy pod opieką, w tych stosunkach. I przez niego szła cała łączność z delegatem rządu, z BIP-em, z tymi sympatycznymi ludźmi, których potem ONR zabiło, jak wiesz, cały BIP zabiło ONR, bo to byli tacy... Potem został Geisztor tym szefem BIP-u. Wtedy to ja nie wiem, jakie były tam stosunki między nim a Geisztorem, ale i Handelsmann i Widerschall to byli wielcy ludzie i Krachelska to był cały BIP, to była cała ta piękna lewicowa strona polska, ta, jeżeli nie dosłownie socjalistyczna, to trzeba zrozumieć ta, o której mówiło się przed wojną, że to jest stronnictwo demokratyczne, to jest to, co w Polsce jest najlepszego. Michałowicz i tak Kołodziejski i tak dalej, i tak dalej. Ten Kołodziejski, który potem tutaj został wicepremierem czy wicemarszałkiem, coś takiego. Ale to było to i to było to. To było to. I oni mieli te przez Wacława to było napisane i Wacław, zresztą to był nadzwyczajny facet. Miał żonę Fanię, która była czarną Żydówką, nie była Żydówką, była czarna jak 10 Żydówek. I nos miała orli jak 100 Żydówek. No ale przeżyła. Pod jego ochroną, bo on mieszkał w tym samym mieszkaniu, się nie wyprowadzili. Fania. Umarła, tak, leżała u mnie w szpitalu. O, do tego szpitala jak się mówi, antyrządowego, to jeszcze ją można przyłączyć. Ona też leżała, ona też była antyrządowa. To był ogień antykomunistyczny. Paliło się w niej. Tak. Ona też leżała, potem pojechała do Katowic, bo nie wiesz, jak było z Wacławem? To ciekawe. Wacław był przecież na czarnej liście. Wacław był, tak jak Fildorf, jak ci wszyscy, był z tych najwyższych sfer, jak tych 16 z Moskwy. Co? Wiesz, co to jest? No, delegat rządu, Okulicki i tak dalej. I Wacław jest z tej samej, bo go nie było w Grodzisku, to nie pojechał tam. Ale w Warszawie już były za nim listy gończe. Ale on nic, dalej mieszkał w swoim mieszkaniu z Fanią i chodził z nią pod rękę, de paché. Już był. Kochali się, umpatirla. Fania była ładna kobieta. Nie mieli dzieci. Mieli 3 adoptowanych dzieci. Blondynków wszystkich jasnych. Śliczne dzieciaki. Więc dzieci nie było, więc oni mieszkają tam na tej swojej Filtrowej, w tych domach nauczycielskich na rogu Filtrowej, której to jest. Tam, gdzie się zakręca, ta Filtrowa tam skręca do ulicy tej, no jak się nazywa, do Bilkontówny. Raszyńska. Do Raszyńska, na rogu. Nie Raszyńska, Raszyńska jest dalej. Jest taka poprzednia uliczka, gdzie się tam zakręca. No wszystko jedno. Tam są te domy nauczycielskie, oni tam mieszkali i wieczorem, przez światła nie było, nic, idą do domu i spotykają po drodze jacyś ludzi, którzy schodzą, no ale oni idą dalej. Wchodzą do swoje drugie, już nie pamiętam, 3 chyba piętro i patrzą, otwierają drzwi, a tam wypada z tych drzwi karteczka. A w karteczce napisane: uciekajcie, bez podpisu. Bo jak nie, przyjdą was aresztować. A ci, co przyszli aresztować, właśnie schodzili ze schodów, a oni wchodzili. No i Wacław z tą Fanią wsiedli w pociąg i pojechali do Katowic i już całe życie tam zostali. To jest ich historia. Kto to napisał? Kto ich zawiadomił? No.
Nie wiem. No to były wiadomości z najwyższej półki. To znaczy się nie premier sam tam nie przyszedł, jak rozumiesz. Rola Rzymirski też tam nie poszedł. Gomułka też tam nie poszedł. Kto ich zawiadomił? I tu jest cała historia. Wiesz? Nikt się do tego nie przyznał do dzisiejszego dnia. Ale ze wszystkich znaków na niebie i na ziemi wynika, że to jest Żania Kormanowa.